Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj będzie pełna sesja tradingowa. Na wstępie jeszcze chciałem zaprosić Was do subskrypcji kanału, żebym mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj robię jest za darmo, nic nie sprzedaję, żadnych kursów, niczego od Was nie oczekuję, żadnych płatnych dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami. Druga opcja wsparcia to jest rejestracja w jakimś propie i wykupienie konta z mojego linka. Natomiast nie do końca jest to wsparcie kanału czy tam mojej działalności, bo w 100% jest to robione dla Was. Wtedy dorzucacie cegiełkę do puli, z której następnie będą losowane konta tutaj i na Discord dla Was za darmo, czyli takie giveawaye. Cała kasa z afilacji wróci do Was w postaci takich rozdań i za te pieniądze zebrane z afilacji będą rozdawane konta fundowane dla Was, nie? W propie Fundingtix. Wszystko będzie robione transparentnie, wszystkie informacje znajdziecie pod filmem w opisie. Jeżeli chcecie zaproszenie na Discord, to zapraszam do napisania maila fstrader87@gmail.com. Napiszcie, że chcecie dostęp i wtedy dam Wam takie dostępy. Dobra. Teraz tak, na wstępie już zrobiłem dzisiaj pozycję troszkę spekulacyjną, można powiedzieć, bardziej spekulacyjną. Zobaczcie, jak to wygląda. W tej chwili profit $414. Natomiast to nie jest wszystko, bo pokażę Wam, co się wydarzyło wczoraj poza sesją. Szkoda, że tego nie nagrałem, ale był duży minus, nie? Także chcę Wam to pokazać, że nie tylko plusy, ale także minusy. Teraz tak, tutaj zagranie czysto spekulacyjne małą pozycją wszedłem na potwierdzenie all time high na Nasdaqu, tak? Zobaczcie, tutaj po jedynce te poziomy chciałbym, żeby były zweryfikowane, wtedy będę musiał automatycznie zamknąć pozycję, żeby nie ryzykować tego, że nagle mocno rynek się odwróci w dół i będzie testował na przykład te poziomy tutaj tego gapa, nie? Tym bardziej, że dzisiaj zostało przetestowane close z wczorajszego dnia, ale o tym później, nie? I teraz tak, tutaj jeszcze jest taki plik, jest to jakby zbiór moich zasad, wszystkiego czego się nauczyłem w ciągu tych 10 lat tradingu. Wszystko jest tutaj zapisane. Jeżeli chcecie dostępy, to również na Discordzie to znajdziecie do takiego niezbędnika. Tutaj są wszystkie reguły sesyjne i tak dalej, checklista. To wszystko możecie sobie przejrzeć. Ja się nie będę nad tym tutaj rozwodził. I tak, przejdziemy już do sesji. Sesja rozpoczyna się o 15:30, 14:36, ale ja wolę się wcześniej przygotować, żeby później po prostu już wskoczyć na jakby do handlu od razu, nie? I tak, sprawdzamy na newsy. Sprawdzamy newsy dzisiejsze. I z dzisiejszych newsów już nic, było PPI, tak, potem jest wystrzał, to jest ten spike newsowy, tutaj, więc to też warto sobie zaznaczyć, że tutaj jest spike, to jest górna granica, to dolna, możecie sobie takimi newsami, znaczy kreskami to sobie zaznaczyć i opisać, że to jest new spike. Ok. Sprawdzamy wolumen. Wolumen jest słaby. Na S&P jest to 141 tysięcy. Zobaczymy, może przez godzinę do tych 250 urośnie. Całkiem możliwe, bo dzisiaj są newsy, ale zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Odpalamy wykresy posiłkowe, czyli indeks dolara, QQQ i tak dalej. To wszystko macie w poprzednich sesjach, ale wszystko, co może Wam pomóc w tradingu, czy nawet sektory gospodarcze, wszystko dosłownie, co jest związane z indeksami. Jeżeli handlujecie indeksy, jeżeli złoto, to wiadomo, już sytuacja wygląda inaczej. Do złota możecie sobie odpalić srebro, indeks dolara, tak, bo to są skolerowane rzeczy. Dobra, ustawiamy alarmy. Jeżeli macie po prostu, jeżeli chcecie, możecie korzystać z Alarm Clocka, takie narzędzie do ustawiania alarmów, że po prostu jak jest news, to wyskakuje Wam, że za 10 minut jest news, taki. Możecie sobie opisać, co chcecie tam, nie? Ja takie narzędzie wykorzystuję. 10 minut przed wydarzeniami wyskakuje mi taki pop-up i widzę, że zbliżamy się do wydarzenia, bo można to oczywiście przeoczyć. Cały czas się na zegarek przecież nie patrzy. Sprawdzamy połączenie i sprzęt. Ja korzystam z takiego narzędzia jak Speed Test, także odpalę sobie Speed Test. Super jest dzisiaj połączenie. Także nie ma się tutaj do czego przyczepić, żadnych lagów, nic nie powinno być. Przygotować dziennik lub program do nagrywania sesji. Ja korzystam tylko z nagrywanych sesji. Kiedyś pisałem to w dzienniku, macie tutaj coś takiego i korzystałem z czegoś takiego, nie? Wrzucałem screeny do zagrania i tak dalej. Teraz już z tego nie korzystam.
No i tak, przy pomocy wczorajszych notatek, wczorajszych nagrań można przygotować sobie plan rozegrania na dzień dzisiejszy. No i tak, przejdźmy sobie już do wykresów teraz. Pierwsze, co ja tu widzę, no to po tej reakcji, po tej świeczce, która była dość niepewna tutaj, no rynek zaczął wyciągać, tak? Knoty zostawiać, tak? Tutaj była jeszcze świeczka dość niepewna, bo ten knot mnie trochę zaniepokoił. Mimo wszystko warto sobie z głowy wyrzucić takie rzeczy, nie patrzeć na to. Jeżeli rynek ciągnie w górę, no to wiadomo, gdzie jest tutaj nasz poziom, nie? Nowa ATH. No i tak, wczorajszy dzień jakby dodał mi pewności w tym, dynamika też ruchu, bo jakby no troszkę poręczowali, a później był mocny wystrzał, więc to dodało mi w dniu dzisiejszym pewności, że będą rozgrywane longi. Natomiast w dalszym ciągu ja nic nie wiem, to jest tylko spekulacja. Mi się po prostu wydaje i jakby obstawiam na rynku, że ja mam rację, tak? A mogę się w każdej chwili pomylić. Więc docelowo to dzisiaj jest rynek bardzo prosty. Po wzięciu tego ATH tutaj jest dużo stop lossów, rynek może jeszcze wyżej troszkę wyskoczyć tak bardzo dynamicznie i wtedy może zawrócić na testowanie tego gapa lub po prostu zamykać się bardzo mocno wybijającą świeczką. Dobra, z tej jedynki to już wszystko wiemy. Nowa ATH, H4, dywergencji nie ma, za bardzo nie ma, bo te wskaźniki górne zostały słabo wybite tutaj, więc tej dywergencji nie ma. Przejdziemy sobie na H1, no i z H1 już widać więcej. Czyli tak, tygodniowa świeczka została przetestowana, tak, wsparcie na tygodniowym high i mocne wybicie, mocny breakout w górę. To jakby mi dodaje pewności do tego, że mam rację, jeżeli chodzi o kierunek, nie? Bo jest mocny breakout tygodniowej świeczki zakończenia poprzedniego tygodnia, tak? No i tak. Jedyneczki wiadomo, no targety najbliższe to tutaj, no all time high, tu się nic nie zmienia, nie? Będziemy się martwić, jak wykres będzie zawracał bardzo dynamicznie. Na razie na tą chwilę nie ma sensu, żeby cokolwiek sobie tutaj zawracać czymkolwiek głowę. Z volume profile największy wolumen jest tutaj. Widać, że tu był jakiś range i tu były pozycje zbierane, być może przed tym właśnie wystrzałem newsowym, nie? Tak, wybite tutaj, zrobione breakouty. Kolejny punkt do wybicia jest tutaj, tak? No, kolejny breakout. Możemy sobie tutaj pociągnąć jakąś linię trendu, tak? Po M5. Natomiast na tą chwilę za bardzo wymazuję ten obraz. To mnie nie interesuje, bo mamy breakout z tej strefy. Tu mieliśmy setup, tak? Tu jest jakiś mały setup i tu jest kolejny setup, jeżeli chodzi o setupy breakoutowe. Tu mamy większy wolumen. Jeżeli rynek zawróci, to tutaj może się wesprzeć. To będzie fajne miejsce też w ten sposób nawet. Zobaczcie, tutaj będzie fajne miejsce na korektę, żeby się zebrać w górę, tak? Ja już jestem w pozycji oczywiście szybciej, ale to jest 1/4 dosłownie pozycji. Nie chcę, żeby mi rynek uciekł, dlatego wszedłem już w pozycję. Jak będzie rynek schodził tutaj bliżej close'a, to znowu dołożę coś, nie? Ale zobaczymy. Trzeba być dobrej myśli, że kierunek jest już obrany przez traderów i teraz będzie sytuacja taka, że będziemy robić tutaj kolejne nogi w górę do all time high. Więc tak to wygląda. Jeszcze tak, wskaźnik muszę odpalić sobie. Ok, tutaj sobie ustawimy, żebym już miał wszystko gotowe później jak przyjdę. Na razie jest przygotowanie. Zrobię sobie jeszcze krótką przerwę obiadową przed wejściem na rynek już całkiem. To mogę na razie w górę dać, niech sobie mi to nie przeszkadza. No i tak, z małego interwału zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. To, o czym Wam trąbię i o czym niedługo pokaże się film na YouTube, albo już jest, o ważnych poziomach na wykresie. Kolejna sytuacja, kolejny dzień mamy ten sam, czyli przetestowanie close tutaj w tym miejscu z poprzedniego dnia, wybicie high, wybicie się jeszcze w górę i zawrotka kolejna do testowania high. I teraz idealnie w pozycji jest wchodzić tu nad VWAP-em i targetowanie przynajmniej tego high tutaj, albo gdzieś tam all time high, tak jak mówiłem, nie? Więc to jest idealne miejsce było do wejścia. Czyli przetestowanie close jako najważniejszy punkt na wykresie. Jeżeli się tego jeszcze nie nauczyliście, to gwarantuję Wam, to mogę zagwarantować, że ten poziom wyniesie Wasz trading troszkę wyżej. Tutaj mamy kolejny setup, tak? Jeżeli będzie jakaś mocna świeczka, będzie można dokładać do pozycji.
Natomiast przed otwarciem sesji ja nie chcę tego robić. Wolę się niżej lekko zgridować, tak, bo oczywiście najlepiej jest dokładać do pozycji zyskownych, ale jeżeli wiecie, co robicie, to nikt wam nie broni tutaj jednej pozycji zgridować. Natomiast musicie uwzględnić to, że musicie taką pozycję później w gorszym, z większym minusem jednak zamknąć, jeżeli rynek zawróci i nie bardzo będzie chciał współpracować dzisiaj z wami, nie? To musicie na to uważać. Dobra, to myślę, że z przygotowania to będzie tyle. Bardzo prosty dzień dzisiaj, nie trzeba nic kombinować, dlatego dość sprawnie to poszło. Będę czekał na korektę tutaj gdzieś, nie? W tych poziomach. Dokładnie to 23 tysiące, gdzieś tutaj 957. No to, no nawet VWAP, bardziej VWAP by mi to odpowiadał. No chyba, że będzie w górę, no to będę gdzieś tutaj wyżej dokładał na kolejne poziomy. Dobra, no to za chwilę wracam, za jakieś 45 minut. Tu niech sobie pozycja pracuje, wszystko się nagrywa. Także do usłyszenia za chwilę. Dobra, mamy otwarcie. Liczę na to, że będzie jakiś fakeout, czyli chwilowa korekta, tak, zebranie jakichś tam tu poziomów, być może jeszcze jakieś testowanie close i wtedy jakiś być może long. Ewentualnie będę zamykał longi i rozgrywał shorty. Na tą chwilę potrzebuję więcej informacji, dam trochę rynkowi się wyszaleć i wtedy będę podejmował dalsze decyzje. Bardzo bym tutaj nie chciał rozgrywać shortów, zanim ATH nie zostanie wzięte. Niestety jest to wbrew mojemu myśleniu, wbrew mojej strategii. Także oczywiście shorty jak najbardziej, ale po przetestowaniu ATH, czyli bierzemy D1, testujemy ATH i wtedy mogę szukać dopiero shortów. Nie będę szukał shortów przed przetestowaniem, jedynie będę tutaj zbierał jakieś poziomy, nawet i lekko zgridując, zbierając więcej pozycji niżej, tym bardziej, że dzisiaj jestem zarobiony już, tak? Jakiś tam zysk mam i ten zysk mogę przeznaczyć po prostu te ponad $400 na ewentualną stratę, czyli na mojego stop lossa i dalej jestem na zero, tak? Nic nie tracę. Mam z tyłu głowy też wczorajszy dzień, gdzie byłem w mocnej stracie. Już wam pokazuję, bo nie wiem, czy pokazywałem to, czy nie. Tak wygląda wczorajszy dzień, nie? 9. I jest tu po prostu $983. Więc nie wygląda to fajnie. Natomiast, tak jak mówiłem, ja zazwyczaj mam większą stratę, tak? Mogę mieć dwie takie straty w ciągu miesiąca, natomiast no, akceptuję bardziej większe straty niż dużo małych strat, tak? Kiedyś o tym już rozmawialiśmy. Także tak to u mnie wygląda i jakby nie fokusuję się na tym, co było wczoraj. Dzisiaj jest kolejny dzień, kolejne rozegranie i w ten sposób działam. Po prostu trading, chyba że będzie tam 22, no to zamknę z palca, nie? Jeżeli chodzi o dokładki, to tylko w long, tak? Niżej tutaj będę dokładał lub tutaj. Podejrzewam, że w granicach zamknięcia będzie w granicach low. Jeżeli wykres przejdzie dzisiejsze poziomy, te poziomy, tak? Tutaj, to według mnie to będzie ostatnia możliwość, gdzie ja mogę dołożyć, czyli tutaj poniżej tych low, tutaj pękną te stop lossy i będę mógł dokładać jedną pozycję, czyli na 2 mikrokontrakty w górę. To jest jedyne wyjście dla mnie, jeżeli chodzi o dokładki. Jak to się skończy ten dzień, no to nagram wam shortsa później i wrzucę na YouTube'a z wynikiem i tak dalej, także macie to wideo plus shortsa w celu weryfikacji tego, co się wydarzyło na wykresie i jak dzisiejszy dzień się zakończył. Ja po prostu nie będę się tutaj męczył, nagrywał tego. Zostawiam to tak jak jest, kończę na dzisiaj i w shortcie będziecie mieli dzisiejszy wynik. Podejrzewam, że za dużo tutaj się nie wydarzy, bo myślę, że tutaj będę zamykał dzisiejszy dzień. Czyli na dzisiejszym high.